Jeśli włączyliście dzisiejszy odcinek po to, aby umilał Wam czas podczas posiłku, to z góry uprzedzam, że nie jest to najlepszy pomysł, a to dlatego, że mówić dzisiaj będziemy o najdziwniejszej, a zarazem dość mało znanej operacji, o dumnym kryptonimie pasztet. Co jest potrzebne do tego, aby wygrać wojnę? Po pierwsze strategia, po drugie wojsko, po trzecie amunicja. Problem w tym, że jeżeli nie mamy wystarczającej ilości wojska ani amunicji, musimy opierać się głównie na strategii. Trzeba wtedy porządnie ruszyć głową, choć czasami rozwiązania leżą na ulicy. Dosłownie na ulicy, bowiem w przypadku operacji Pasztet główną rolę odegrał pewien bezdomny mężczyzna żyjący na przedmieściach Londynu. Na początek krótkie wprowadzenie. Jest rok 1942. Hitlerowskie Niemcy i faszystowskie Włochy opanowały już niemal całą Europę i północną Afrykę. Alianci wykorzystują klęskę Hitlera w próbie podboju ZSRR i zaczynają odbijać zajęte tereny, poczynając od Afryki. Następnym krokiem jest przedostanie się wojsk do Europy. Najlepiej zrobić to poprzez Sycylię. Jednak wyspa jest obstawiona wojskami Hitlera. Trzeba więc sprawić, aby Hitler przerzucił swoje siły. Jak? Poprzez wmówienie mu, że celem aliantów nie jest Sycylia, ale Sardynia i Bałkany. No tak, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Pomysł na wyprowadzenie Niemców w pole kiełkował w głowach brytyjskiego wywiadu od samego początku wojny. Planowano na przykład zamieszczać spreparowane artykuły w prasie, na przykład w The Times, bądź wrzucać do oceanu konserwy, które to zamiast mięsa zawierać będą ładunki wybuchowe. Alianci mieli nadzieję, że wygłodniali niemieccy żołnierze znajdą je, spróbują podgrzać, no a wtedy... Fleisch. Gute. Ale urwał! No, ale to było dobre. Five? Wszystkie te działania przypominały jednak bardziej akcję małego sabotażu i nie przyniosłyby spektakularnych efektów, jeśli chodzi o przebieg wojny. Jak to zwykle bywa, najlepsze pomysły przychodzą niespodziewanie. Twórcą większości pomysłów brytyjskiego wywiadu był Ian Fleming. Był on także wielkim miłośnikiem literatury i pewnego razu, czytając powieść Bazila Thomasa o jakże wdzięcznym tytule Tajemnica pewnego kapelusza, uznał, że znajduje się tam gotowe rozwiązanie, które należy tylko ściągnąć żywcem. Jakkolwiek paradoksalnie brzmi to w kontekście omawianej operacji, bowiem plan zakładał podrzucenie nieboszczyka, przy którym znajdować się będą spreparowane informacje. No dobrze, ale zatrzymajmy się chwilę przy nazwisku Fleming. Ian Fleming. Zakładam, że już nie raz się z nim zetknęliście. The name's Bond. James Bond. Tak, to właśnie ten sam Ian Fleming był twórcą postaci agenta 007. Po wojnie wykorzystał doświadczenie zdobyte w pracy dla brytyjskiego wywiadu i zajął się działalnością literacką, tworząc serię przygód o agencie Jej Królewskiej Mości. No dobrze, ale wróćmy do operacji. Wydawać by się mogło, że plan jest prosty. Bierzemy nieboszczyka, wkładamy mu do kieszeni informacje mówiące o tym, że alianci wcale nie zamierzają napaść na Sycylię, ale na Sardynię i Bałkany. Następnie wyrzucamy zmarłego na wybrzeże i czekamy, aż ryba połknie haczyk, czyli Niemcy znajdą zwłoki, wpadną w euforię, że oto weszli w posiadanie ściśle tajnych danych i przerzucą wojsko z Sycylii na Sardynię i Bałkany. No niestety nie do końca było to takie proste. Alianci wiedzieli, że Niemcy sprawdzą dokładnie każdą informację, dlatego trzeba było wszystko przygotować z największą precyzją. Nie jest wystarczająco świeży. Nie. Przejdźmy do następnego. Tutaj mamy wczorajszego. Problem w tym, że był ofiarą bombardowania. To nie, nasz musi utonąć. Ty, jego chyba skąd znam. Skąd tylko? Pytanie tylko. Ty i Olka ma czarnego Olka. Kurna Olek, czarny Olek. Taki to pożyje, se pożył. Ale nie dla nas.
Po kilku dniach jednak koroner Bentley Purchase skontaktował się z oficerem wywiadu Ewenem Montag z informacją, że ma dla nich odpowiedniego kandydata. To wspaniała wiadomość. Już jedziemy. Bardzo trudno tu do pana trafić, sir. Zawsze można trafić w inny sposób. Na przykład zostać potrącony przez samochód. Czekoladki? Chętnie. Nie, dziękuję. Trochę jakby mokre. Przepraszam, nie zdążyły wyschnąć. Znalazłem je wczoraj wieczorem w torebce mojej ciotki. Po tym, jak wyłowiono ją z rzeki. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Znaleziony martwy wczoraj w magazynach przy King's Cross. Prawdopodobnie spożył trutkę na szczury. Ale spokojnie. Trucizna niedługo będzie już nie do wykrycia. A wiadomo kto to? Bezdomny? No ale coś o jego rodzinie wiadomo, czy nie upomną się o niego przypadkiem? Jestem koronerem. Mam wszystko pod kontrolą. Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział i nikt nic nie wie. Następnie panowie udali się na oględziny ciała. To co? Zapakować? Teraz trzeba było zbudować nieboszczykowi nową tożsamość. Nazwano go William Martin i nadano mu stopień majora. W celu usprawiedliwienia faktu, że przewoził on ze sobą tak ważne informacje w tak niedbały sposób, wykreowano go na osobę nieuporządkowaną i roztargnioną. Tak więc obok ważnych notatek w kieszeni majora znalazły się także stare bilety do kina i teatru, upomnienia bankowe o niezapłaconych zobowiązaniach finansowych, zdjęcie ukochanej Pam, którą w rzeczywistości była agentka John Leslie, oraz korespondencja miłosna stworzona przez agentkę i agenta Montag. Ponoć agenci tak bardzo uwierzyli w tę historię, że wywiązał się pomiędzy nimi płomienny romans. Wyzwaniem okazało się zrobienie fotografii do legitymacji majora Martina. Próbowano ją wykonać na nieboszczyku, niestety ten okazał się być mało fotogeniczny. Ciężki, cholera. Dupy staną. Czas uciekał, a nasz bohater zaczynał się rozkładać. Z pomocą przyszedł więc sobowtór. Członkowie wywiadu pracujący nad operacją Pasztet tak bardzo zżyli się z Williamem Martinem, że trudno było im tak po prostu wrzucić go do oceanu. Nic więc dziwnego, skoro przez 3 miesiące spędzali z nim każdy dzień, nosili nawet zakupiony dla niego mundur i buty po to, aby nadać im cechy użytkowania. Ciało Williama Martina zostało wyrzucone na brzeg Hiszpanii nieopodal miejscowości Huawela w nocy 30 kwietnia 1943 roku. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bowiem już rankiem młody hiszpański rybak znalazł ciało i powiadomił o tym stacjonujący nieopodal oddział Wehrmachtu. Ci z kolei przybyli na odebranie dziwnego znaleziska dopiero wieczorem. Do tego czasu ów rybak, jak gdyby nigdy nic, łowił sardynki. No co no, robota się sama nie zrobi, nie? Dalej wszystko potoczyło się po myśli aliantów. Niemcy połknęli pasztet w całości i przerzucili wojska z Sycylii na Sardynię i Bałkany, dzięki czemu alianci mogli zająć Sycylię, stamtąd dostać się do Włoch i dalej do Europy. Mało tego, w niedługim czasie po tym wydarzeniu Niemcy weszli w posiadanie tajnych danych w wyniku katastrofy lotniczej i zatopienia się statku. Biorąc pod uwagę jednak wcześniejsze doświadczenia, uznali, że te informacje również są spreparowane i nie wzięli ich pod uwagę. Tym razem były one jednak prawdziwe. Na koniec jeszcze krótkie wyjaśnienie w kwestii terminologii. W historiografii polskiej operacja ta nosi nazwę pasztet. W historiografii powszechnej zaś mincemeat, co oznacza nadzienie bądź mielonkę. Jak dla mnie, jak zwał, tak zwał. Można to równie dobrze nazwać mistrzostwem recyklingu. Liczy się efekt, a trzeba przyznać, że był on konkretny. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zachęcam do subskrypcji, zostawiania łapek w górze. Piszcie także w komentarzach, jakie inne operacje II wojny światowej Waszym zdaniem zasługują na uwagę. Sprawdźcie moje wcześniejsze odcinki, jeśli do tej pory jeszcze nie mieliście okazji, i do zobaczenia już niebawem.